naszym domku w Oslo codziennie jadłyśmy sobie takie oto tosty z chlebkiem, który przywiozłyśmy już z Polski. A tutaj pokazuję jeszcze naszą kuchnię, w której bardzo lubiłyśmy spędzać czas. To jest mój dzisiejszy makijaż, taki można powiedzieć rozświetlony, z błyskiem, trochę w stylu skandynawskim, ale jeszcze tylko sobie nie pomalowałam ust. Zaraz to zrobię. I jesteśmy nareszcie gotowe do wyjścia. Myślę, że warto jeszcze pokazać krótki room tour tego pokoju. No teraz oczywiście jest trochę bałagan, ale mamy tutaj takie jedno łóżko z lampeczką do czytania, chillowania sobie tutaj wieczorkiem. Malutki stoliczek, gdzie oczywiście jest chipsy i cola obowiązkowo. Taka fajna, jak to ja powiedziałam, taki cultural piece norweski z fajnym wzorem. Tutaj nic nie trzymamy, żeby na pewno nie zostawić, co mogłoby się zdarzyć. Akurat w moim przypadku jakieś perfumki, małe rzeczy do torebki. No i tutaj jeszcze lustro i szafa. Więc uważam, że cute, na pewno wystarczający na weekend w Oslo. Ale co jest moim zdaniem takim największym jego atutem, to położenie, a także widok z okna. Oczywiście tutaj jest teraz mnóstwo rosy i takich małych kropelek, ale pokażę później, jak to wygląda z zewnątrz. Wychodzimy właśnie z domku, tak wygląda jego tutaj taka tylnia część i można powiedzieć ogródek, a także jakaś taka spiżarnia. I tutaj wychodząc z posesji widzimy już sąsiedztwo, czyli piękne, takie typowo skandynawskie białe domki. No a gdy się oddalimy, to ujrzymy także wiele luksusowych willi, których tutaj może jeszcze do końca nie widać, ale na pewno je pokażę, bo są godne na pewno uwagi. No tak wygląda tutaj uliczka, jest tutaj bardzo spokojnie, obok mamy przystanek. Ale teraz zmierzamy tutaj w lewą stronę, czyli idziemy nad brzeg morza. No i jeszcze obczajmy, czym jest tutaj ten żółty trójkąt, który już wczoraj zauważyłyśmy i nie wiemy właśnie, co to jest. Podchodzimy właśnie bliżej i okazuje się, że jest to muzeum. Jest to muzeum polarne. Związane z wyprawami polarnymi. No cóż, no zobaczymy, czy tutaj się wybierzemy. No a po lewo widzimy już piękny widok na morze. Naprawdę to mi się bardzo podoba. No i tutaj kolejne jakieś muzeum Kon-Tiki. Również dotyczące morza. Tak to wygląda. Jest tutaj dzisiaj sporo ludzi. Pewnie wybierają się do tego właśnie muzeum. No cóż, nawet nie wiedziałyśmy, że takie mamy obok siebie, więc fajnie. Statek wypływa właśnie z tego portu. Tylko szkoda, że nas tam nie ma. Stąd wypływają ogólnie statki, ale niestety już nie do końca października, tylko tutaj można sobie usiąść na ławeczce i podziwiać taki widok. Ogrom właśnie tego Morza Bałtyckiego, a także zachodzące słońce. Tak jak już wcześniej rozmawiałam z Łucją, Norwegia ma bardzo taki spokojny vibe. Wprowadza dużą ilość takiego spokoju. Nie wiem, jak to powiedzieć, że tak ma taką inną energię, dokładnie. Pokażę jeszcze na szybko mój dzisiejszy outfit. Mam sweterek taki brązowy, który już pewnie widzieliście. Taki ładny szaliczek różowy. Uważam, że też pasuje właśnie do skandynawskiego stylu. Czarny płaszczyk, do którego niestety poprzyczepiało mi się mnóstwo tych takich małych niteczek z tego szaliczka, ale to nic. Proste takie spodnie. Nie do końca czarne, raczej czarne. I buty. W ogóle ja też ostatnio widziałam na TikToku, że takie włosy wpuszczone w szalik są chic. A nie wiem, czy to dobrze mówię. Takie, że to nie wygląda tak źle. No ale dla mnie to wygląda dość śmiesznie i chyba zaraz to rozpuszczę.
na taki miejski market i zobaczymy, co możemy tutaj znaleźć. Widzę, że jest tutaj sporo ludzi, zobaczcie. Mamy tutaj różnego rodzaju sweterki, rzeczy vintage, no i zobaczymy, co jeszcze. Tutaj co mamy? Znowu jakieś cultural pieces, mamy jakieś maski afrykańskie, jakieś nawet, nie wiem, czajniczki, kubeczki i takie drewniane wyroby. Takie rzeczy też mnie interesują. W sumie zawsze chciałam mieć właśnie taki mosiężny świecznik, ale jeszcze nie wiem, jaka jest tego cena. Dobrze, idziemy teraz w stronę kolorowych rękawiczek. Proszę bardzo, są również futra. Coś mówisz? A, nagrywam. Futro również jest na mojej wishliście. Ludzie już zwijają powoli swoje biznesy. Idziemy teraz i poszukujemy jakiejś restauracji. Wszystko jest tak naprawdę na spontanie, nie mamy czegoś obczajonego z TikToka. Po prostu gdzie nam się spodoba, tam wchodzimy. I wyszukałyśmy jakąś włoską restaurację obok właśnie tego miejsca, gdzie się teraz znajdujemy. Więc zobaczymy menu i zobaczymy, czy coś nam podpasuje. Znajdujemy się właśnie teraz na takiej ulicy. I trafiłyśmy na nią przypadkiem zupełnie. Są już tutaj ładne takie dekoracje świąteczne. Dotarłyśmy właśnie do naszej miejscówki, którą wyszukałyśmy dosłownie 3 minutki temu. Jest to polska restauracja, a obok, słuchajcie, znajduje się Starbucks, czyli jest to już gotowy po prostu zestaw. Na początku zjemy pizzę albo makaron, a później wejdziemy na kawę i ciasto. Dostałyśmy właśnie nasze jedzenie. Ja zamówiłam pizzę, ja zamówiłam makaron. Ceny wahają się tutaj od 200 do 300 koron. Później możemy powiedzieć Wam, ile dokładnie za to wyszło, myślę, że niektórych to interesuje. Zabieramy się za jedzenie, fajny klimacik tutaj jest, taki cozy, fajne światło. Weszłyśmy z Łucją do Vintage Marketu, który zamyka się dosłownie za 25 minut, a za 25 minut również zaczyna się nasza opera. No, to jest po prostu jakaś tragedia dla mnie, to jest dla mnie tragedia. A jeszcze te ceny nie są tak drogie jak na tamtym markecie, na którym byliśmy wcześniej. Zmierzamy teraz w kierunku opery. O 18:00 zaczyna się nasza sztuka. Jesteśmy już po jedzonku i po krótkim spacerze. I idziemy tutaj na sztukę Eugen Onegin, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to sztuka opera rosyjskiego kompozytora Czajkowskiego, na pewno go znacie. Uważam, że jest to ogólnie super pomysł, żeby nie tylko zwiedzać operę z zewnątrz lub w środku, ale też właśnie coś tam przeżyć i zobaczyć, więc mam nadzieję, że będzie nam się podobać. No i let's go, idziemy! Jest 20:00, jesteśmy w Oslo, w tej przepięknej operze. No i życie jest piękne. Mamy teraz tutaj przerwę między pierwszym aktem a drugim, jeżeli już wam trochę słownictwa. I jesteśmy w takiej oto sali, w której można sobie kupić kawę, herbatę, niektórzy piją wino, tak jak się wygląda. No ja sobie zamówiłam kawkę i tutaj cieszymy się tą chwilę przerwy. Jak na razie nam się ta opera bardzo podoba i tak naprawdę akcja dopiero zaczyna się rozkręcać. I w ogóle oglądając ją, naszła mnie taka myśl, za co właśnie lubię taki teatr lub operę i właśnie to jest to, że nie można tego nagrywać. Mimo tego, że to mnie troszeczkę irytuje, bo chciałam coś właśnie nagrać, coś pokazać innym, jak to wygląda i gdzieś to wstawić, to tego nie można zrobić i dzięki temu to ma taką swoją magię i niezwykłość, że dopiero gdy kupisz bilet i pójdziesz na tą operę czy do teatru, to tą rzecz zobaczysz. Nie zobaczysz jej jakby u kogoś na Instagramie czy na YouTube
lubię. Jest to po prostu indygo. Musimy już się zbierać jeszcze. Co to takie ciemne na ekranie? Czy to jest... A to się odbija. Cień. Jak zwykle wychodzimy ostatnie, nawet z opery żadne kurtki już nie zostały, tylko nasze. Na szczęście, że zostały, bo nie ma tu żadnych kluczyków, żadnego pana lub pani od szatni. Po prostu zostawia się kurtkę, swoje rzeczy i one tu sobie spokojnie wiszą przez te kilka godzin. Możemy tutaj zobaczyć okolice opery. Jakiś taki bardzo ciekawy budynek pod względem architektury, ale nie wiem co to jest. Widzę jedynie jakieś regały z książkami. No tutaj port, jakieś budyneczki. Również tutaj prawdopodobnie jakiś hotel, no i jeszcze spacerujący ludzie. Teraz naszym celem jest udanie się tutaj na dach tej opery, bo ponoć wchodzi się na ten dach z zewnątrz. No i zobaczymy, jak to nam się uda. Opera już jest zamknięta. Zaszłyśmy sobie tutaj na taką stację, aby zrobić mini zakupy i jak widzicie, w Norwegii już jest zima na całego i święta na całego. Wszędzie świąteczne dekoracje, produkty, nawet piosenki świąteczne grają już w restauracjach. Zawsze w sklepach lubię obczajać takie rzeczy, których nie ma w Polsce. Na przykład tutaj mamy takie różne napoje i zobaczcie, jest latte proteinowe, 20 gram protein. Ktoś to chyba dla mnie zrobił specjalnie. No ale teraz tego nie kupię, bo jest 23, ale fajny pomysł, naprawdę. Czy tego przeróżne napoje, na przykład Red Bull Winter Edition. Ja ogólnie nie piję narkotyków, ale wygląda fajnie. Tutaj mamy jeszcze takie jakieś norweskie drinki, znaczy to nie są drinki alkoholowe, to są jakieś takie różne napoje i pojawia się tu taka cząstka Jule i myślimy, że to chyba oznacza coś świątecznego. Są tu Mikołaje i choinki. Wczoraj na targu coś takiego piłyśmy. Wracamy już do domu i mijamy znowu takie piękne domy, piękne wille, o których chyba wcześniej mówiłam. No i wracamy taką uliczką do domu. Myślę, że można tu się poczuć bezpiecznie i też jest tak bardzo spokojnie, że tutaj jak widzicie, no nikogo już nie ma na tych ulicach. I tutaj mamy takie różne domki, które sobie po kolei mijamy. Znajduję się co prawda za krzakami, ale być może coś zobaczycie tutaj. Po prostu mi się podoba ten klimat taki zimowy i rozświetlone okna z takim ciepłym, żółtym światłem. I tutaj to jest wszędzie. Pokażę jeszcze nam na chwilkę widok z okna. Jak to wygląda? A tam chyba mamy tarasik, ale z niego jeszcze nie korzystałyśmy. Jesteśmy już teraz w domku, więc teraz na szybko pokażę, co kupiłam w sklepie i ile to kosztowało. A więc oczywiście chipsy na wieczór, mała Cola Zero w puszce z Mikołajem i zwykła gazowana woda. I ile to wyszło? 74 NOK. I jest to właśnie taka waluta norweska. I 1 NOK to jest 0,36 złotego. Więc sami możecie to sobie obliczyć. To wyjdzie około 25 zł. Correct me if I'm wrong. Ja to już sobie sprawdziłam wszystko. I jeśli chodzi o nasz pobyt w restauracji, na który wydałyśmy 640 koron norweskich, to wychodzi 230 zł.
czyli 115 zł na osobę za taki pełny obiad, który nas nasycił dosłownie na całe popołudnie i wieczór. Plus napój. A jeśli chodzi tutaj o nasze zakupy, już to sobie obliczamy, 74 razy 0,36 to jest 26 zł. Więc nie sądzę, że w Polsce zapłaciłabym za te rzeczy jakoś dużo mniej. Więc tak wygląda to podsumowanie. I dziękuję bardzo za spędzenie tego dnia ze mną. A teraz już będę sobie chillować w łóżku i nie będę już nic nagrywać, więc to jest już oficjalne pożegnanie.